Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Fury Within. Poprzednio nagle zakończyło się nagranie, no czasami tak będzie się zdarzać, tak często, no może nawet wielokrotnie rzadziej niż w Medianie Sigmie się z wami witałem oraz żegnałem. No i tak, oczyściłem ekwipunek, naprawdę ogromnie długo to trwało. Żadnego nowego kamienia nie uzyskaliśmy, ale z chyba 3 opalów drugie cyrkonium, więc no to jest bardzo dobre. I powinniśmy już zaimplementować do pierścienia, choć wiecie, że jeden, który miałem, wyrzuciłem to właśnie o ten z odrzutem. Na razie mi odrzut jakoś nie jest potrzebny. Mogę zaimplementować do tego pierścienia tą miksturkę z maną, żeby regeneracja była lepsza. Ale na razie nie ma problemu, bo jestem z tym hełmem, ale no właśnie tych kamieni chciałbym mieć jak najwięcej, już by była zapewniona regeneracja po wsze czasy. Oczywiście bym musiał kilka ich nazbierać, ale widzicie, nie są aż takie trudne do uzyskania. Potransmutowałem, wyrzuciłem ten łuk, co był już zepsuty z zestawu tego, co hełm ten, czyli Kashi. No i muszę wam powiedzieć, to Kashi Ark był. Od Archer czy Archery, łucznika. No i runka Zod tylko by mogła go uratować i to wcześniej, już teraz nie zwróci regeneracji. Nie wiem, czy nawet w tym przypadku 1 wytrzymałości dałoby radę odnowienie zasobów, czy przy przywracaniu wytrzymałości 1 punkt na ileś tam sekund. Myślę, że tylko runka Zod dałaby radę, ale też wątpię, czy na pewno. Więc no naprawdę kiepska sytuacja, ale coś musi dać i w jakimś celu nie zmieniali tych runek. Ponieważ gdyby wszystkie zmienienia azot by zostawili, dziwnie by to wyglądało. Ruszamy więc, tam gdzie skończyliśmy. Tu jest przeciwnik? Egyptian Dweller. Nie. Myślałem. Idziemy sobie. Tu już byliśmy. Nawet przeciwników nie musimy pokonywać. Idziemy sobie tutaj. No muszę to trochę głośniej mówić. I tak, mamy już włączony stoper, ja mam. Dobra, ruszamy. Na razie mi nie trzeba tych miksturki, ponieważ każdego mam na cios i hełm, ale muszę nazbierać sobie. Runka tir. Życia chyba mam... niedostatecznie, ponieważ wszystko chyba wrzuciłem. No, najemnik walczy dzielnie. Wiecie co? Chyba... albo teraz, na następnym poziomie, albo jeszcze później jest poziom super. Będziemy mogli przeżywać Walkirię, bardzo mi się przyda. Nie będzie niewiarygodnie słaba, ale nie wiem. Ponadto nie sprawdzałem jeszcze umiejętności przyrostu. Chciałem, ale coś mnie odizolowało. Strzały bierzemy. Od tego, wiecie. Nad tą umiejętnością, czy przyrost jest równy czy większy temu, ponieważ tu spodziewałem się przyrostu, że do 100 będzie już, biorąc pod uwagę, jakie tu mamy obrażenia. Walkiria ta... zaraz, coś, 40, a tu też 40, myślałem, że 42, no to patrzcie, zaraz mamy 40, więc sobie weźmiemy tą Walkirię, 2178, przecież to jest niewyobrażalna wartość. Ja mam 500 i mi to wystarcza. Duplikat twojej postaci nie. Ja chciałem pasywki. O, tu jest pasywka. Bierzemy też pasywkę. To też pasywka. Na następnym poziomie 40% szans na coś tam. A tu już mam punkt dany, więc automatycznie dojdzie. Tutaj nie mam, trzeba to odblokować. To nie jest pasywka, ale będzie Walkiria. No mamy tyle punktów, że wszystkie na 40 umiejętności możemy zrobić. Dam tu 1 czy 2 punkty, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O, i tak mam sporo w zapasie. Tutaj mam też wiele. Ale tu wielkie, 154, ogromne to jest, a tutaj takie malutkie. No nic, ruszamy.
Mniejszych miksturek z maną mi nie trzeba. Regeneracji mam niezłą. Już nawet to regeneracja 1% mi nie daje, bo mówiłem, regeneracja tu jest słaba. Ale te 40 już coś znaczy. Jakbym nie dał rady tyle uzyskać ze względu, że bym potrzebował 40 tamtych kamieni. Nie dość, że trudno zdobyć, to nie miałbym na nie miejsca nawet. Ruszamy, ruszamy. Przejdę tam, gdzie byłem nawet, żeby już tak odkryć. A, miksturkę powinienem do skrzynki schować, o tą pełną, może mi się jeszcze przydać. Tam wtedy w jaskini dałbym radę bez nich, chyba, ale zdecydowanie więcej czasu by to trwało, więc tak jest dobrze. Sporo mi one odratowały. Pełne wzmocnienie. No i gdzie tu jest wyjście? Naprawdę musimy obchodzić dookoła, jest tylko... O, jedno wyjście. Naprawdę nieźle. No to chodzimy sobie tu i ówdzie, jeszcze zejdziemy. W tą stronę chciałem odkryć ten pokój, ale no to bym musiał od tamtej strony zachodzić. No dobrze, zajdziemy. Jesteśmy już na poziomie... A, bo to dopiero Harry, myślałem, że pałacowe piwnice już. Ale wiecie co? Czegoś nie rozumiem. Normalnie, jakbym tu przeszedł, to nie byłoby haremu po poziomie pierwszym, drugiego, a już właśnie poziom trzeci tej lokacji, albo nawet samo tajemne sanktuarium. Więc tego się dziwię, ale może dlatego, że musi być portal, musi być przejście przez portal, to jest. Ale no nadal nie rozumiem. Zagwozdki są, jak widzicie, ale na pewno je sobie wyjaśnimy. Kwestia, czy będzie to racjonalne. Oczywiście w praktyce. Najlepiej. Chyba, że tu są jakieś sekretne przejście dodatkowe. Harem poziom pierwszy nie. Wszystko jest normalnie. Czasami bywają jakieś nieścisłości. Szczególnie jak patrzyłem na Eastern Sunie. Takie były. Więc no właśnie. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś jak mówiłem ciszej, to urywało mi słowa na końcu zdania. Więc teraz się nie dam. Nie wiem gdzie mój najemnik, ale... Wszyscy mają tą samą wadę, że się gubią. Po jakimś czasie teleportują, ale zanim to nastąpi, trochę mija. Valkyria będzie niezła tutaj, by była niesamowicie mocna, ale coś czuję, że nie da rady na tych dodatkowych, trudniejszych lokacjach. I tak właśnie powinien je przechodzić. Najpierw standardowy, później rozszerzenie, gdyż to jakby nowy poziom trudności. W pewnym sensie. I musimy serię sobie kolejną nagrać. Chyba inną postać, chociaż bardzo bym chciał tą samą, ale nie będę was zanudzał. No i wtedy przejdziemy. To i nie da rady, by trzeba było mieć teleportację. Jak u czarodziejki. Oczywiście wyładowania by to załatwiły, ale... No, gdzie jest to? Przejście chyba tutaj. Zdecydowanie. No i idziemy. Poziom pierwszy. Pałacowych piwnic. Zobaczymy, jacy tu przeciwnicy się pojawią. Na razie nie ma żadnego. Wątpię, żeby nie było. O właśnie, są już łucznicy. O, czyli standardowi, nic się nie zmieniło. Tu jest boss. No, bo tu jest za łatwo. Tu za łatwo, tam za trudno. Chociaż taka trudność nie jest za bardzo... Tu nie za bardzo o to chodzi, tylko o tą... Może denerwują ci przeciwnicy, nie macie many, nie możecie jej użyć. Przychodzisz do miasta, dłużej to trwa, chociaż normalnie byście sobie z nimi poradzili na normalnym poziomie. Życia mi jak nie widzę nie trzeba. Ale by fajna była regeneracja życia.
40%. O tyle właśnie zwiększona. No tu atakują z błyskawic, więc ja odporności mam. To mi nic nie zrobią. Na normalu 75% to jest dużo. O, tutaj są już w hełmach, widzicie? Na pewno mocniejsi. Jaki to rodzaj hełmów bym musiał się przypatrzeć? Punkt nawigacyjny musi być. Przejście na poziom drugi. No dziwne tu są, nie rozumiem tych mechanizmów. Ponieważ zarówno pierwszy poziom ma punkt nawigacyjny, ale to także nie jest reguła. Mogliby spokojnie dać na pobocznej lokacji. A drugi, no to nic nie wnosi, więc to mnie dziwi, że jest tutaj. Coś tu, jakaś nieścisłość. Tak miało być, czy może jest to niedopracowane? Dowiemy się wkrótce. Musimy dokładnie zrozumieć tą mechanikę. Wchodzimy tu. Pokonujemy przeciwników. Jeszcze tu jest przejście, wejście. 19 dopiero. Czekam na 20, żeby móc mu dać, wiecie co. Tą wspomnianą broń. Więc ruszamy. No tutaj wszystko. Poziom drugi bezsensowny oczywiście. Jak już mówiłem. Tutaj nie ma ingerencji w lokację, więc nie ma problemu. O, czyli z aktu... O, mali też nieźli. Z aktu pierwszego. O, Bladkingi, lubię je. Moje chyba ulubione potwory w Diablo 1. Dostępne tylko na modach. Normalnie nie można ich spotkać. Jest mana potion, bierzemy. Klucze odnawiamy, chociaż i tak mamy pełno. Poziom trzeci, nie rozumiem tego drugiego. Jak już mówię. To tak jest, nie ukrywam tego. Przynajmniej w tym przypadku. Misurki z maną. Idę przez środek, ponieważ tam już... Chociaż nie. Później może być ciężko znaleźć przejście i będzie trzeba krążyć po całej mapie. A to wracamy do poziomu pierwszego. Tu normalnie dalej. No jest dobrze, jest dobrze. Dwa wyjścia tak powinno być. I to w osobnych rogach. Jak ja tu mam wejść? O tędy. Trucizna to chyba moja mocna strona. Oczywiście odporność na nią. Chciałem powiedzieć 63, tak. Specjalnie się nawet na tym nie skupiałem. To się udało. 2 miksturki many wypiłem, a żadnej nie zyskałem. 3 wzmocnienia. Aż niewiarygodne. No musimy zwolnić z tą maną. Możemy podobne miksturki kupić u kupców, a przecież... No nie trzeba nam aż tyle. Regeneracji mamy. Poziom trzeci. Teraz mamy bardzo dobry. To dlatego są łatwi przeciwnicy. No właśnie, to trochę nie ma balansu. Ale to nie... no. To nie wina chyba samej gry, ale moja, że źle przechodzę. Nie powinienem, tak? A jakbym przechodził dobrze, no to balans byłby jak najbardziej zachowany. Może nawet idealny. Zwolnimy z tą maną teraz. Powinien być boss. Raczej to nie ten, którego już pokonałem. Powinien stanowić jakieś zagrożenia, przynajmniej tak wyglądać.
Tak, musimy wejść na środek, więc najpierw tutaj przejdziemy. O, tu coś jest. Ale to myślę, że aurę zza ściany dostają. Sprawdźmy to. O, tu jest boss. Ogniste oko. No i to jest przeciwnik. Dobra, przeżył, dobrze. Pas mi już ten wypadł, no ale jeszcze raz weźmiemy dla utrwalenia. Kolejny zwykły również. No, tutaj możemy. To też, no, to jest boss. Strzały tamtych nie odnawiamy, ponieważ nie potrzebujemy. Miksturka najemnikowi się należy. 240 życia niewiele. Ale poziom ma mierny. No teraz nie będzie problemu ze zmianą najemnika, ponieważ on zostanie ze mną do końca. Gdyż wątpię, że jakiś niesamowity przedmiot mi wypadnie. Albo jakiś najemnik szczególnie jest premiowany. No, idziemy. Ruchem silnym. Miałem nie brać many i biorę, ale to już odruch. Trzeba nad tym zwyciężyć. To już oczywiście nie ma przejścia. Bez niższego poziomu. Na innych modach pewnie by były. Albo mogłyby być przynajmniej. Pięknie. Tak, zwycięstwo. Już mamy przejście do celu. Mógłby tu jakiś klucz lecieć do otwarcia tego portalu. Zamknięte drzwi zostają otwarte. No i jesteśmy tu, gdzie chcemy. O, no widzicie, tutaj nie mamy punktu. A tam gdzie indziej nas prowadziło, więc równie dobrze tu byśmy nie mogli nie mieć punktu. Nie mam punktu, dlatego że go nie odkryłem. A wracamy, odkryjemy ten punkt szybko. On tu na pewno był, skoro poziom pierwszy, a on tylko na poziomie pierwszym jest. Będzie ciekawie. Tajemne sanktuarium. No jest niezłe w Diablo 2, ale w Diablo 1 jeszcze lepsze moim zdaniem. Tędy się możemy dostać. Nie widzę go. A, już teraz, tak? Odkryłem tutaj. Możemy się szybko wrócić. No, pójdźmy tędy. I tak wszystkie strony obejdę. To jest moja najmniej ulubiona strona. Zdecydowanie. W kolejnej w kolejności od końca są jeszcze portale, teren równy i ostatni mój ulubiony. No, czyli ten, gdzie są największe różnice wysokości. Bardzo go lubię, no to idziemy tutaj. Wszystko widzicie jest łatwe. To jakby trochę speed wyszedł. No. Ale to tak o wiele lepsze niż na Medianie, pamiętacie? Wróciłem do pierwszego aktu z 5. Już po skończeniu wszystkiego i dałem radę tylko w jednej lokacji. I to... No, z napisem złotym. Bez... no żółtym, tak powiedzmy. Pomijamy już pomarańczowy, czerwony, a szczególnie fioletowy. No naprawdę... Nie wiem, czy nawet szybkie przejście wszystkich poziomów trudności by zapewniło. Czy nie trzeba by było tworzyć postaci, żeby tam sobie poradzić. Dobrze, jak jest coś, gdzie trudno przejść, prawie się nie da.
i trzeba się napocić, no ale bez przesady. Żeby po skończeniu poziomu trudności nie radzić sobie w początkowych lokacjach. To jest karygodne, dobra. Teraz już many nie biorę. No i właśnie runki super działają z regeneracją, ponieważ przeciwników mam na kilka ataków. Myślałem, że to mój najemnik. O, widzicie? On nie atakuje, ale zdobywa poziomy. Już mu mogę dać hełm, który dla niego kisiłem. Nie mam go przy sobie. Trudno się mówi. Nie ma również demonologa. Ale powinien zaraz się trafić. Myślałem, że to jest przejście dodatkowe, ale nie. Charakterystyczne schody mnie zmyliły. Trafiłem w przeciwnika. Tutaj nie ma demonologa. Już to wiemy po tej lokacji. Po tej stronie nie ma, można wracać. Nic ciekawego nam się tu nie trafiło. Wiem, że oczywiście jak się pozbiera trochę przedmiotów, mogą się inne ujawnić, ale nie tym razem. Dostał, nie ma tu nigdzie przejścia. Tylko jedna droga, której jeszcze nie obraliśmy. Pewnie jeszcze w środku coś zostanie. Chociaż to nie jest aż tak symetryczne. Ale wiemy, że demonologa tutaj nie ma. I nie należy się go spodziewać. Idziemy sobie tutaj, żeby odkryć. No kiepsko z tym doświadczeniem. Teraz. Jakbym tam na siłę pochodził, to bym nabił, ale nie o to chodzi. Tak, jestem za dobry. Ale jestem tak dobry, że trochę lepszy by nie zrobiło nikomu różnicy. A mam nadzieję, że do Duriela jeszcze nabije poziom. No więc mówiłem, że czasami może się zdarzać, iż będę nagrywał serię z tej samej wersji, nawet moda. Nie w liczbie jednej, a kilku. W tym przypadku na pewno tak będzie, o ile nie zapomnę. A mam nadzieję, że nie. Coś tu zostało? Nie, chyba wszystko. Nie widać żadnych braków. Idziemy więc w inną stronę. Poprzedni odcinek był krótszy, ten będzie więc dłuższy. Dla równowagi. Portal niech będzie. No i jest dobrze. Ja tu nie lubię, ponieważ nie wiem jak tu wchodzić w te portale, później wyjść. I był taki moment, że chodziłem po nich chyba z pół godziny, nie mogłem wyjść stąd. A to było jedyne przejście, więc nawet jak się wróciłem portalem, punktem nawigacyjnym, no to nie mogłem nic zrobić. Ponieważ ciągle mnie do tego miejsca prowadziło. Ostatecznie wyszedłem i później coraz łatwiej mi było się w tym połapać, ale no ciężko, ciężko. Tam nie ma przejścia, nie. Jakby tu było trudno, tam bym sobie stanął i ich poatakował, ale jest łatwiutko. No i mi też nie ma najgorszych obrażeń. Niecała... No ponad 1/10 moich. Więc to już coś znaczy. Nie zostawiam już klejnotów, które mi się nie podobają. Próbowałem 3 razy, stransmutować się nie udało.
też nie ma demonologa, jak widzicie. Największa szansa na jego spotkanie jest na właśnie tej lokacji z największą różnicą wysokości, następnie w kolejności z portalami, później na przestrzeni tej, no co byliśmy przed chwilą wcześniej, a na końcu płaskiej. Pierścień maga, ale to pewnie dla czarodziejki. Jednak biorę go. A myślałem, że używam tego. Sturki, a kliknąłem kup przez pomyłkę. Zmieniłem sobie zestaw broni, a tam miałem strzały, ale broni już nie. Więc przez to było ciężej. Nic nie mogłem zrobić. Wtedy tylko ciernie pozostają. Widzę, że rozdają aury. Ten najemnik wcześniej też rozdał. Może to w przedmiocie u mnie było? Albo też w jego, nie wiem. Tu się zaraz wrócimy, tylko odkryjemy środek. Nie zależy mi tyle na pokonywaniu potworków, ile oczywiście odkryciu całej mapy. Taką mam funkcję. Atakujemy więc. Na razie idzie nieźle, później może być kiepsko, ale widzicie jak to tajemne sanktuarium ładnie wygląda. Mamy efekty jak na przełom mileniów był niesamowity. Sejmitary już były, widziałem. Runka Tyr już mi nie będzie potrzebna, miejmy nadzieję. No i przechodzimy tędy, idziemy dalej. No i myślę sobie, wiecie co, że tu byśmy właśnie skończyli odcinek. Przejdziemy sobie później kolejne dwie części, może będzie następny, a jak nie, to również Kanion Maga. Myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!